Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nie pasujesz do rozmowy, jakby twoje słowa nie były zrozumiane, lub twoje głębsze pomysły wywoływały niekomfortowe reakcje? Co ciekawe, to, co powinno być darem, inteligencja, często jest postrzegane jako ciężar. To uczucie nie jest nowe. Arthur Schopenhauer, jeden z najbardziej przenikliwych filozofów w historii, analizował te kwestie w sposób szczery i bezpośredni. Dla niego inteligencja jest ciężarem ukrywającym się pod postacią cnoty. Według Schopenhauera najbardziej inteligentne osoby działają jak lustra, odsłaniając ograniczenia otaczających je ludzi. Jednak to odsłonięcie rzadko spotyka się z wdzięcznością. Zamiast tego zwykle wywołuje dyskomfort, urazę, a często wrogość. Jak sam mawiał, ludzie nie wybaczają tym, którzy ujawniają prawdy, które woleliby nadal ignorować. Intrygujące jest to, że inne formy wyższości, takie jak piękno, siła fizyczna czy bogactwo, są często celebrowane, a nawet wzbudzają pewien podziw. Te cechy zwykle zbliżają ludzi, budząc aspiracje lub łagodną zazdrość. Z inteligencją dynamika całkowicie się zmienia. Budzi coś głębszego, prawie instynktownego, niepokój wykraczający poza powierzchowne porównanie. I właśnie tutaj kryje się niepokojące pytanie. Dlaczego społeczeństwo ma tendencję do odrzucania tych, którzy mają więcej do zaoferowania w dziedzinie idei? Odpowiedź może tkwić w sposobie, w jaki intelekt wpływa na ludzkie ego. Na poziomie nieświadomym uruchamia mechanizmy obrony psychologicznej, sprawiając, że ludzie konfrontują się z własnymi ograniczeniami. Wystarczy wyobrazić sobie kogoś, kto mówi z głębią o sprawach, o których nigdy nie myślałeś. Może to być odczuwane nie tylko jako dyskomfort, ale także jako zagrożenie dla tożsamości słuchacza. To poczucie zagrożenia, choć wydaje się irracjonalne, jest głęboko ludzkie. Historia jest pełna przykładów błyskotliwych umysłów, które zostały odizolowane lub prześladowane. Nie z powodu arogancji czy zarozumiałości, ale dlatego, że stanowiły wyzwanie dla społecznych i intelektualnych konwencji swojej epoki. Idee, które później kształtowały świat, często napotykały silny sprzeciw w momencie narodzin. Nie jest przypadkiem, że tak wielu geniuszy zostało docenionych dopiero po śmierci. Najbardziej intrygujące jest to, że ta dynamika utrzymuje się do dziś. Wraz z powstaniem mediów społecznościowych, ciągłej potrzeby walidacji i cyfrowej powierzchowności, poglądy Schopenhauera wydają się jeszcze bardziej aktualne. Zamiast głębokich idei, publiczność ma tendencję do preferowania lekkich i konformistycznych treści, a cena tego jest wysoka. Społeczeństwo, które ledwo może się rozwijać, podczas gdy jego prawdziwi innowatorzy nadal są marginalizowani. W tym filmie zbadamy, dlaczego inteligencja może powodować taki dyskomfort, jakie są społeczne i psychologiczne mechanizmy stojące za tym, oraz jak można stawić czoła tym wyzwaniom bez porzucania tego, kim jesteś. Jak przypomina nam Schopenhauer, problem nie leży w samej inteligencji, ale w sposobie, w jaki świat reaguje na tę różnicę. Przygotuj się na zanurzenie, które może zmienić Twoje spojrzenie na rolę inteligencji w Twoim życiu. Dla Schopenhauera nie trzeba było nic mówić, aby wywrzeć wpływ. Sama obecność kogoś intelektualnie wyższego wystarczyła, aby wywołać intensywne reakcje emocjonalne u innych. Inteligencja, według niego, działa jak lustro, które ujawnia niepewności, wady i ograniczenia, których wielu woli unikać. Ale co wyjaśnia ten rodzaj reakcji? Schopenhauer zauważył, że ludzie mają tendencję do porównywania się ze sobą. Chociaż to porównanie może być nieszkodliwe, gdy dotyczy wyglądu lub bogactwa, to samo nie dzieje się z intelektem, ponieważ tutaj porównanie dotyka bezpośrednio poczucia własnej wartości. W obliczu kogoś bardziej błyskotliwego zostajemy zmuszeni do zadania sobie pytania: dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałem? Albo nawet, czy jestem mniej niż sądzę? Nawet jeśli druga osoba nic nie mówi, jej inteligencja zdaje się wykrzykiwać prawdy, których wolelibyśmy nie zauważać. I to dla wielu wystarczy, aby poczuć się zagrożonym. Schopenhauer wykraczał poza indywidualne porównanie. Wierzył, że inteligencja ujawnia coś jeszcze większego. Kwestionuje ustalony porządek. W każdej grupie społecznej istnieje rodzaj milczącej umowy, w której priorytetem jest harmonia, nawet jeśli kosztuje to prawdę. I ta równowaga zostaje zachwiana, gdy tylko pojawia się ktoś bardziej błyskotliwy. Od tego momentu środowisko się zmienia.
Proste pomysły zaczynają wydawać się płytkie. Tematy wcześniej uważane za interesujące okazują się banalne. To jakby poziom rozmowy nagle się podniósł. Coś, za czym nie wszyscy są gotowi podążać. Dlatego inteligentni ludzie często spotykają się z odrzuceniem społecznym, nawet bez aroganckich lub krytycznych zachowań. Samo istnienie kogoś, kto myśli głęboko, wystarczy, aby zakwestionować ideę, że wszystko jest dobrze takie, jakie jest. I to samo w sobie przeszkadza. Nie jest rzadkością, że najjaśniejsze umysły są określane jako trudne, snobistyczne, a nawet zastraszające, nawet jeśli nie zrobiły nic, by zasłużyć na takie etykiety. Schopenhauer zauważył, że ten wzorzec powtarza się zarówno w małych kręgach społecznych, jak i w dużych instytucjach. W środowisku pracy, na przykład, bardziej inteligentne osoby często są izolowane pod pretekstem niedopasowania do kultury organizacyjnej. To samo dzieje się w środowiskach szkolnych. Błyskotliwi studenci, po prostu kwestionując konwencjonalne metody nauczania, są często uważani za problematycznych. W ten sposób inteligencja przestaje być mostem, a staje się czynnikiem dystansu. Dla Schopenhauera rozpoznanie tej dynamiki jest pierwszym krokiem do poradzenia sobie z nią. Kiedy rozumiemy, że odrzucenie nie jest osobiste, ale jest reakcją na niewygodne prawdy, które inteligencja wydobywa na powierzchnię, możemy ustawić się z większą równowagą. Sekret, według niego, leży w zrozumieniu wpływu, jaki wywieramy i w mądrym wyborze momentu i sposobu wyrażania naszych pomysłów. Nie zawsze warto nalegać na zrozumienie. W niektórych sytuacjach ciche obserwowanie może być bardziej skuteczne. W innych znalezienie ludzi, którzy podzielają ten sam sposób myślenia, może być najbardziej produktywną drogą. Schopenhauer postrzegał inteligencję jako odpowiedzialność, coś, co powinno być kierowane z celem, a nie używane w sposób przypadkowy. Czy zauważyłeś, jak najprostsze pomysły mają tendencję do przyciągania większej popularności? Dlaczego książki pełne komunałów stają się bestsellerami, podczas gdy głębokie dzieła pozostają zapomniane? Schopenhauer był jednym z pierwszych, którzy wskazali na tę społeczną preferencję przeciętności. Zachowanie, które do dziś silnie rezonuje. Według Schopenhauera przeciętność łatwo wpasowuje się w społeczeństwo właśnie dlatego, że przynosi komfort. Porównywał przeciętność do ciepłego koca, który powstrzymuje ludzi przed stawieniem czoła złożoności życia lub konfrontacją z własnymi ograniczeniami intelektualnymi, podczas gdy głębokie idee wymagają wysiłku umysłowego i ponownej oceny niewygodnych przekonań. Powierzchowne dostarczają pocieszającej wiadomości. Już jest z tobą dobrze. Ta łatwa akceptacja pozwala przeciętności dominować w przestrzeniach społecznych. W środowisku zawodowym, w kulturze rozrywkowej, a nawet w edukacji dominują idee, które nie kwestionują systemu. A za tym stoi logika. To, co nie stanowi zagrożenia, przetrwa. Istnieje zarówno socjologiczne, jak i psychologiczne wyjaśnienie tego zjawiska. W środowiskach zbiorowych pragnienie przynależności często przewyższa chęć ewolucji lub nauki. W ten sposób przeciętność nie tylko jest tolerowana, jest promowana jako akceptowalny standard współistnienia. Wyobraź sobie na przykład kolację ze współpracownikami lub przyjaciółmi. Gęstsze rozmowy mogą szybko zmienić atmosferę, tworząc dyskomfort w powietrzu, podczas gdy proste żarty i powierzchowne tematy podtrzymują iluzję, że wszyscy są na tym samym poziomie. Schopenhauer twierdził, że wybierając łatwiejszą drogę, społeczeństwo zamyka drzwi do bardziej znaczącego postępu. Ale problem nie ogranicza się tylko do poszukiwania komfortu. Według niego istnieje również wymiar władzy. Inteligentni ludzie mogą kwestionować struktury podtrzymujące status quo. Ich pomysły kwestionują hierarchie i systemy i dlatego są postrzegane jako zagrożenie. Ponieważ stanowią to ryzyko, bardziej inteligentne osoby są często uciszane lub odsuwane. Tymczasem przeciętność, nie zagrażając nikomu, utrzymuje ustalony porządek. Kontrast między tymi dwiema siłami jest widoczny w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Dziś uproszczone treści gotowe do wirtualnej dystrybucji przyciągają znacznie więcej uwagi niż złożone refleksje. Płytka opinia z chwytliwym tytułem może generować tysiące polubień i udostępnień, podczas gdy głęboka analiza jest łatwo ignorowana. To nie jest zbieg okoliczności. To odzwierciedlenie tego,
jak powierzchowne wymaga niewielkiego wysiłku zarówno od konsumenta, jak i producenta. Tę tendencję Schopenhauer już przewidywał, obserwując sztukę i literaturę. Zauważył, że człowiek ma tendencję do preferowania tego, co nie wymaga refleksji. Dlatego nie jest rzadkością, że bardziej odważni artyści i myśliciele są ignorowani za życia i doceniani dopiero znacznie później. Filozof wspominał przypadki pisarzy i intelektualistów, których dzieła zostały początkowo odrzucone, ale później zaczęły wpływać na pokolenia. Społeczeństwo często potrzebuje czasu, aby docenić to, co początkowo przeszkadza, ale niesie głęboką wartość. Mimo to Schopenhauer nie potępiał samej przeciętności. Dla niego jest ona częścią kondycji ludzkiej. Nie wszyscy są chętni lub gotowi do konfrontacji z głębszymi prawdami istnienia. Problem pojawia się, gdy przeciętność przestaje być tylko etapem podróży i zaczyna być traktowana jako model do naśladowania. Kiedy społeczeństwo zadowala się płytkością, oddala się od możliwości eksploracji tego, co rozległe i głębokie. Dla Schopenhauera prawdziwe niebezpieczeństwo pojawia się, gdy przeciętność przestaje być przejściowa i staje się ideałem. Ta refleksja prowadzi go do zasadniczego pytania: czy można uciec od tego cyklu bez całkowitej izolacji? Dla filozofa odpowiedź leży w odwadze bycia innym. Nie oznacza to odrzucenia życia społecznego, ale znalezienie sposobów na dzielenie się głębszymi pomysłami, bez polegania na natychmiastowej aprobacie. Schopenhauer wierzył, że prawdziwy postęp pojawia się, gdy ci, którzy myślą inaczej, nie pozwalają się uciszyć presji konformizmu. Zamiast próbować się dopasować, być może rozwiązanie leży w tworzeniu przestrzeni, gdzie głębokie myślenie ma wartość. Jak zobaczymy, znalezienie tych autentycznych połączeń może być drogą do zrównoważenia inteligencji i akceptacji społecznej, bez rezygnacji z poszukiwania sensu i prawdy. W analizach Schopenhauera dotyczących inteligencji zidentyfikował on również aspekt, który pozostaje aktualny. Wpływ inteligencji okazuje się jeszcze bardziej złożony, gdy analizowany jest przez pryzmat płci. Podczas gdy inteligentni mężczyźni napotykają opór i izolację, inteligentne kobiety doświadczają podwójnego napięcia, kwestionując zarówno intelekt innych, jak i społeczne oczekiwania dotyczące tego, jakie powinny być. W wizji filozofa społeczeństwo narzuca kobietom określony zestaw ról opartych na powierzchownych atrybutach, takich jak piękno, delikatność i uległość. Kiedy kobieta wyróżnia się intelektualnie, łamie te role, odsłaniając kruchość tych społecznych konstrukcji. To generuje dyskomfort, który wykracza poza to, co zazwyczaj wywołałby inteligentny mężczyzna. Ten dyskomfort, wywołany przez inteligentne kobiety, dotyka bezpośrednio kwestii władzy i kontroli społecznej. To, co Schopenhauer obserwował w swoich czasach, jest dziś szeroko potwierdzane przez współczesne badania. Badania wskazują, że kobiety postrzegane jako wysoce kompetentne często są oceniane jako mniej sympatyczne przez mężczyzn i kobiety, tworząc okrutny impas między byciem podziwianą a akceptowaną. Aby się dostosować, wiele z nich kończy ukrywaniem lub łagodzeniem swoich zdolności. Powszechnym przykładem jest środowisko pracy, gdzie inteligentni mężczyźni są często postrzegani jako urodzeni liderzy, podczas gdy kobiety muszą walczyć, aby ich pomysły były traktowane poważnie. Ten opór nie pochodzi tylko z zewnątrz. Istnieje również stała wewnętrzna presja, aby nie zastraszać innych. W ten sposób coś, co powinno być zaletą, przekształca się w przeszkodę. Schopenhauer podkreślił również, że sposób, w jaki społeczeństwo traktuje inteligentne kobiety, jest głęboko związany z obsesją kulturową na punkcie kobiecego wyglądu. Z jego perspektywy, kobieta została zredukowana do atrybutów estetycznych, a inteligencja wydawała się przeczyć tej dominującej narracji. Dla niego kobieta, która jest zarówno piękna, jak i inteligentna, łamie dwa oczekiwania: bycia tylko przyjemną i łatwo dostępną. To generuje unikalny rodzaj napięcia. I ten rodzaj reakcji wciąż jest obecny w dzisiejszych czasach. W mediach społecznościowych na przykład, kobiety, które dzielą się głębszymi przemyśleniami, często spotykają się z surowszą krytyką niż mężczyźni. Wiele komentarzy, zamiast dyskutować o pomysłach, kwestionuje wygląd lub insynuuje arogancję. To potwierdza ideę, że kobieca inteligencja wciąż traktowana jest jako zagrożenie, a nie jako cnota.
Ale pomimo tego scenariusza Schopenhauer widział w inteligencji kobiety siłę zdolną do transformacji norm społecznych. Dla Schopenhauera, kiedy kobieta wyróżnia się intelektem, nie tylko kwestionuje oczekiwania, ale również otwiera drogę do nowych możliwości społecznych. Zajmując tę przestrzeń z autentycznością, pokazuje, że można być szanowaną i odnoszącą sukcesy bez ulegania presji dopasowania się do powierzchownych form. Chociaż wyzwania nie znikają, tworzenie środowisk, w których kobieca inteligencja jest rozpoznawana i ceniona, może być początkiem szerszej zmiany. Schopenhauer sugerował, że zamiast uginać się pod płytkimi oczekiwaniami społeczeństwa, inteligentne kobiety powinny szukać kontekstów, w których ich autentyczność nie byłaby postrzegana jako zagrożenie. Ta refleksja wykracza poza płeć i samą inteligencję. W gruncie rzeczy chodzi o wolność. Wolność myślenia, istnienia, wyrażania się bez strachu przed oceną czy umniejszaniem. Walka intelektualnie potężnych kobiet, jak wskazywał, nie dotyczyła tylko uznania. Chodziło o przestrzeń, w której mogłyby istnieć w całości. Życie w świecie, który często unika głębi, może wydawać się ciągłą bitwą. Jednak Schopenhauer przypomina nam, że rozwiązanie nie polega na próbie zmiany tego, kim jesteśmy, ale na zrozumieniu społecznych mechanizmów wokół nas i na tej podstawie działaniu z większą mądrością i równowagą. Przede wszystkim należy zrozumieć, że negatywne reakcje na inteligencję rzadko są skierowane do osoby jako takiej. Kiedy Twoje pomysły lub obecność powodują dyskomfort, zwykle odzwierciedla to bardziej niepewności innych niż jakiekolwiek Twoje wady. Dostrzeżenie tego jest wyzwalające. Nie chodzi o umniejszanie siebie ani udawanie, że jest się mniej niż się jest, ale o zrozumienie, że nie wszyscy są gotowi przyjąć to, co masz do zaoferowania. Jedną z pierwszych strategii radzenia sobie z tym jest obserwowanie otoczenia. Zanim podzielisz się głębszą ideą, warto zapytać, czy to jest właściwy moment? Często bardziej złożone refleksje są lepiej przyjmowane w intymnych rozmowach lub w mniejszych grupach, gdzie jest więcej miejsca na prawdziwe słuchanie. Nie oznacza to ukrywania swojej inteligencji, ale raczej mądre wybieranie kiedy i jak się nią dzielić. Inną istotną umiejętnością jest upraszczanie bez utraty głębi. Tłumaczenie złożonych myśli na dostępne idee może całkowicie zmienić sposób, w jaki inni Cię postrzegają. Nie chodzi o obniżanie poziomu treści, ale o przekształcanie ich w mosty zamiast barier. Ponadto znalezienie swojego plemienia może mieć ogromne znaczenie. Schopenhauer już dostrzegał, że bardziej wyostrzone umysły mają tendencję do tworzenia małych kręgów powinowactwa, gdzie myśl płynie swobodnie. Dziś, dzięki internetowi, łatwiej niż kiedykolwiek uzyskać dostęp do grup, forów, wydarzeń i społeczności, gdzie Twoje pomysły są nie tylko mile widziane, ale oczekiwane. Te połączenia zmniejszają poczucie izolacji i wzmacniają poczucie przynależności. Rozwijanie empatii to również droga. Posiadanie ponadprzeciętnego intelektu nie powinno być używane jako dystans, ale jako narzędzie zbliżenia. Okazywanie autentycznego zainteresowania uczuciami i poglądami innych otwiera drzwi. Inteligencja emocjonalna jest potężnym sojusznikiem inteligencji racjonalnej. I wreszcie, potrzebna jest strategia. Nie wszystko musi być powiedziane przez cały czas. Niektóre sytuacje wymagają dyskrecji i subtelności. Wiedza, kiedy mówić, słuchać lub po prostu obserwować, może całkowicie zmienić sposób, w jaki jesteś postrzegany i jak odbierana jest Twoja inteligencja. Schopenhauer przypomina nam, bycie inteligentnym jest darem, ale także odpowiedzialnością. Nie jesteśmy tu, aby błyszczeć samotnie, ale aby oświetlać drogę w rozsądny sposób, z cierpliwością i autentycznością, nawet gdy świat woli powierzchowność. Posiadanie inteligencji to nie tylko wiedza, ale zrozumienie, jak dzielić się tą wiedzą w sposób transformujący. Bycie inteligentnym może być samotną podróżą, ale jest to również misja, otwieranie dróg pośród ciemności konformizmu. Rozważając z Schopenhauerem, zdajemy sobie sprawę, że inteligencja to nie tylko noszenie idei, których wielu unika, to także radzenie sobie z oporem, który one wywołują. Wartość inteligencji nie leży w byciu zrozumianym przez wszystkich, ale w przekształcaniu tych, którzy są gotowi słuchać. W końcu to wyzwanie, nie komfort, napędza postęp. A jeśli dotarłeś aż tutaj, wiedz, że to wiele o Tobie mówi.
Nie zawsze spotykamy kogoś gotowego zanurzyć się tak głęboko w tematy, które przeszkadzają, ale wyzwalają. To pokazuje Twoją odwagę w poszukiwaniu czegoś większego, zrozumienia, celu lub może po prostu przestrzeni, gdzie Twoja wizja świata jest akceptowana. Pamiętaj o tym. Twoja inteligencja jest darem, a świat jej potrzebuje, nawet gdy wydaje się nieprzygotowany. Kontynuuj eksplorację, kwestionowanie i dzielenie się tym, co wiesz. A jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, podziel się nią z kimś, kto również może skorzystać z tej refleksji. Zanim odejdziesz, zostawiam pytanie: dlaczego niektóre prawdy wydają się nie do zniesienia, podczas gdy inne nas wyzwalają? Czy pomysły, których unikamy, nie ukrywają właśnie odpowiedzi, których najbardziej szukamy? Nie odchodź jeszcze. W sugerowanych filmach zagłębimy się jeszcze bardziej w te tajemnice. Kto wie, może odpowiedź jest tam, czekając na Ciebie? Jeszcze raz dziękuję za bycie częścią tego. Do zobaczenia wkrótce. I pamiętaj, Twój umysł jest płomieniem, nawet gdy świat nalega na dmuchanie przeciwko niemu.